Witajcie w najbardziej epickim porównaniu smartfonów, jakie widzieliście. Od oryginalnej Motorola Moto G z 2013 roku, aż po najnowsze Moto G100. Zaczynamy od pierwszego smartfona. Rok 2013, Motorola Moto G to telefon, który odcisnął piętno na historii. I tak ten telefon kosztował niewiele ponad $100 na polskim rynku, około 600 zł i za to naprawdę dostawaliśmy wiele. Przede wszystkim sieć 4G, 4,5-calowy ekran. Zobaczcie, to był wtedy naprawdę duży ekran w rozdzielczości HD, 4-rdzeniowy procesor i baterię 2070 mAh, która miała działać i oferować energię temu telefonowi przez cały dzień i tak faktycznie było. Plecki były wymienne, dlatego że można było mieć różne kolory obudowy i sobie je potem zmieniać. Co jeszcze wyróżniało Motorola Moto G, kiedy wchodziła na rynek, to nie tylko niska cena i dobre możliwości, ale także niemalże czysty Android. Za to te telefony pokochali użytkownicy. A to Moto G2. Ale co się zmieniło? Zobaczcie, zmienił się rozmiar ekranu. Z 4 cali wzrósł do 5 cali, ale interfejs cały czas czysty Android. Tył również pozostał taki sam. I pojedynczy aparat, pojedyncza dioda, no i oczywiście to wklęsłe logo Motorola, bo tak, wtedy jeszcze nie było skanerów odcisku palca, więc nie było co tutaj umieszczać, było po prostu logo Motorola. Całkiem dobry telefon, dalej poręczny, chociaż już większy. No a to Motorola Moto G generacji trzeciej. To już jest rok, który? 2015. 4G LTE, 2 aparaty, jeden z przodu, jeden z tyłu. Mamy także wodoodporność, certyfikat IPX7, no i bateria. Bateria po raz kolejny, po raz trzeci już wytrzymuje cały dzień użytkowania. 2470 mAh, no i oczywiście 4-rdzeniowy procesor. No a w środku co? Tylko i wyłącznie przewód USB po to, żeby smartfon był jak najtańszy. Ta cena praktycznie pozostawała taka sama, biorąc pod uwagę inflację, w związku z czym cały czas trzymała się na poziomie kilkuset złotych. Że ktoś się powstrzymywał tyle czasu, żeby te folie zdjąć. Uwaga! Moto G trzeciej generacji. Z tyłu troszeczkę się zmieniło, bo zobaczcie, mamy taką teraz teksturkę na obudowie. Cały czas oczywiście jest zrobiona z tworzywa sztucznego. Pojedynczy obiektyw, już podwójna dioda doświetlająca, no i cały czas wklęsłe logo Motorola. Na razie jeszcze nie ma odcisku palca, w sensie skanera odcisku palca. Mamy kolejny rok, 2016 i kolejny telefon. Mamy teraz 5,5-calowy, więc jeszcze większy ekran, 8-rdzeniowy procesor, 16 GB pamięci wbudowanej, 2 GB RAMu, wcześniej mieliśmy 1 GB RAMu, no i oczywiście większa bateria, która dalej ma starczać na cały jeden dzień użytkowania. No i znowu 2 kamery oraz oczywiście dostęp do sieci 4G LTE. Z tyłu, no troszkę przebudowana wyspa aparatów, złączona razem z diodą doświetlającą, ale cały czas mamy jeden obiektyw, podwójną diodę doświetlającą i cały czas to wklęśnięte logo Motorola, które tutaj już się nieco starło. Ktoś widocznie bardzo lubiał je głaskać. Ale cały czas jeszcze ekran nie o super rozszerzonych proporcjach, tak jak to mamy do czynienia z telefonami dzisiaj. Zobaczmy, co jeszcze w pudełku było dołączone. No, mamy ładowarkę, także połączoną od razu z przewodem, nie sam przewód USB. No i przede mną Motorola Moto G5. Tym razem barwy były zielone. W ogóle te reklamy firmy Motorola były takie dość specyficzne w świecie telefonów komórkowych w tamtych czasach. To już rok 2017, jeżeli chodzi o Motorola Moto G5 i co ciekawe, mamy tutaj mniejszy ekran, 5-calowy, nie 5,5-calowy. Cały czas mamy 8-rdzeniowy procesor, 16 GB pamięci wbudowanej i jest to pierwszy smartfon z serii Motorola G, który wprowadza czytnik linii papilarnych, no i oczywiście znowu bateria, tym razem 2800 mAh, która starcza na cały dzień użytkowania. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o pudełko. No, telefon ma już troszkę inny design. Mamy czytnik linii papilarnych pod ekranem, tak, właśnie pod ekranem, nie w ekranie. No i co? Napis Moto, plastikowo-metalowa obudowa, no i teraz wyspa jednego cały czas aparatu w kształcie okręgu z podwójną diodą doświetlającą. No i Hello Moto. Oczywiście od Lenovo, bo w 2014 roku firma Lenovo wykupiła markę Motorola. Znowu ładowarka z przewodem wbudowanym w ładowarkę. Nadal mikro USB, bo każdy z tych telefonów, które Wam pokazywałem, miał jeszcze mikro USB, ale to się może niedługo zmienić. Pędzimy w czasie z prędkością światła. To rok 2018 i Motorola Moto G6. Znowu większy ekran, tym razem 5,7 cala w rozdzielczości Full HD, znowu 2 aparaty i 3000 mAh, jeśli chodzi o baterię, już
sygnowaną technologią Turbo Power, czyli szybkiego ładowania, 8-rdzeniowy procesor i skaner linii papilarnych. Telefon już zaczyna przybierać wyłużone kształty, rozszerzone proporcje. Mamy tutaj ekran, pierwszy ekran w serii Moto G z proporcjami 18:9, czytnik linii papilarnych pod ekranem, no i oczywiście tył. Tył wygląda już inaczej. Popularność telefonów komórkowych sprawiła, że materiały coraz bardziej staniały i Motorola, zachowując tę budżetową czy średniopółkową konstrukcję, mogła sobie pozwolić, aby zarówno z przodu, jak i z tyłu było szkło. Dokładnie tak, szkło, a nie plastik. No i mamy oczywiście logo Motorola tradycyjnie, te zaoblone krawędzie, żeby lepiej taki telefon pomimo dużego rozmiaru leżał w dłoni. No i oczywiście tym razem już 2 aparaty, a nie jeden, także to też pierwszy telefon, który te 2 aparaty miał. No i co? Ściągamy folię, bo to ulubiona część tego filmu dla mnie. I jest to także pierwszy smartfon. Cały czas mamy mini jacki we wszystkich telefonach, o których wspomniałem, ale jest to pierwszy smartfon, który ma USB-C, czyli to nowoczesne złącze. No i historia już całkiem najnowsza, bo to Motorola Moto G7, a zatem rok 2019. Pamiętam, jak ten telefon mieliśmy w rękach, testowaliśmy go. No i co? Mamy oczywiście już nieco inny design, mamy tak zwanego notcha, pojawia się tu w końcu tak zwany notch. No i oczywiście mamy dużo większy znowu ekran, 6,2 cala w kolejnych rozszerzonych proporcjach, to już nie 18:9, a 19:9. Mamy także w zestawie silikonowe etui. Jest smartfon, jest etui, są szklane plecki, jest czytnik linii papilarnych już na tylnej krawędzi, w sensie na pleckach telefonu. Znowu wyspa w okrągłym kształcie, 2 aparaty, 2 lampy błyskowe. No i co? Snapdragon 8-rdzeniowy, 632, 3000 mAh, bateria z szybkim, turbo szybkim ładowaniem. No i naprawdę wygląda to ciekawie. O, jak ja kocham to ściąganie folii. O, widzicie, ten design już przypomina taki tradycyjny teraz bezramkowy design. Mamy zaoblone tutaj krawędzie, mamy wycięcie w ekranie na kamerkę w kształcie kropli wody czy kropli łzy, jak zwał, tak zwał. No i naprawdę pomimo znowu tego dużego ekranu, tych rozszerzonych proporcji, telefon leży dobrze w dłoni, chociaż ja szczerze preferuję Motorola pierwszej generacji, jeśli chodzi o rozmiar. No i słuchajcie, dobiegamy już do historii naprawdę teraźniejszej. To Motorola Moto G8, której, jak widzicie, samo pudełko się zmieniło. Mamy teraz taki czarny, minimalistyczny design. Oprócz standardowego aparatu mieliśmy także ultra szerokokątny aparat czy aparat makro. Znowu w pudełku etui przeźroczyste. No i smartfon. Smartfon, który tutaj został przeprojektowany. Mamy skaner linii papilarnych. Moto G8 to jest też pierwszy smartfon, który ma wycięcie w ekranie na kamerkę selfie, także kolejna nowość. W pudełku była szybka ładowarka. Szybka ładowarka, zobaczcie, również nie użyta ani razu, zafoliowana. No i przewód USB-C oczywiście. Kolejny telefon. Historia już bardzo najnowsza, bo to zeszły ferelny 2020 rok, ale nie, oczywiście nie dla Motoroli, bo Motorola sprzedała już ponad 100 milionów sztuk wszystkich smartfonów z serii Moto G, co przypada mniej więcej 12,5 miliona na generację, bo ten wynik 100 milionów sztuk został osiągnięty przy generacji 8 Moto G9 Plus, który co reklamuje? Oczywiście 64-megapikselową kamerę, aparat i oczywiście tryb Night Vision, bo pod koniec tego filmu zobaczcie jeszcze porównanie, jak zmieniały się możliwości aparatu od pierwszej generacji aż do generacji 10, czy w zasadzie Moto G100. No i mieliśmy także chip Snapdragon 730G, czyli już całkiem wydajną konstrukcję. Tutaj znowu case. No i ten telefon już coraz większy rozmiar ma. Ten rozmiar ekranu został naprawdę powiększony. Wyspa aparatu również się zmieniła. Teraz jest taka wystająca. Mamy cały czas logo Motorola, ale już bez czytnika linii papilarnych budowanego, bo on znalazł się tutaj na bocznej krawędzi. Znowu ładowarka. 30W ładowarka Turbo Power. No i podobnie jak Moto G8, Moto G9 również ma wycięcie w ekranie na kamerkę selfie. No i doszliśmy do najnowszego modelu Moto G100, które tutaj wyjątkową cechę ma, a mianowicie jest kompatybilny z Ready for, czyli z możliwością w zasadzie zamiany tego smartfona z serii Moto G w komputer, bo po podpięciu tego telefonu do właśnie monitora możemy korzystać z niego
niczym z komputera. Poza trybem pulpitu Motorola przygotowała specjalne, mniejsze środowiska do rozrywki, które obsługują na przykład aplikacje do streamingu albo do grania w gry, gdzie najlepiej sprawdzi się bezprzewodowy kontroler. Jest też coś, co dla wielu osób może okazać się niezwykle przydatne, czyli specjalny pulpit do wideo rozmów wykorzystujący kamery w smartfonie. Motorola zaprojektowała nawet specjalną stację dokującą z aktywnym chłodzeniem, a także kabel do jednoczesnego ładowania i przesyłania obrazu, który dodatkowo dostajecie w zestawie. Ponownie case w zestawie, no i zobaczcie, Moto G100 cechuje się tym pięknym, gradientowym wykończeniem, matowym wykończeniem. Wyspa aparatów znowu przeprojektowana. No i zobaczcie, mamy tutaj między innymi na pokładzie niemalże flagowy procesor Snapdragon serii 800, naprawdę bardzo wydajna konstrukcja, która tutaj jest właśnie zamontowana między innymi w związku z tym systemem Ready 4. Wow, a tutaj zobaczcie, co już mamy. Mamy już dwie kamerki selfie, dwa otwory tutaj w ekranie, 4 kamery z tyłu. No naprawdę wygląda to ciekawie. No i co? Znowu wydłużone proporcje, ale całkiem dobrze ten smartfon leży w dłoni. No i ramki praktycznie symetryczne, praktycznie bezramkowa konstrukcja. Tak naprawdę ten ekran rozchodzi się od krawędzi do krawędzi. W Motorola Moto G100 jest także ciekawa funkcja podwójne nagrywanie. Tak nazywa się ten tryb i właśnie teraz, Alo, nie wiesz tego, ale ja cię teraz nagrywam, bo można nagrywać zarówno z przedniej, jak i z tylnej kamery i co więcej, mamy do wyboru zarówno standardowy kąt, standardowy obiektyw, jak i obiektyw super szerokokątny. A jeżeli jesteście ciekawi, jak zmieniała się jakość aparatów w smartfonach od roku 2013, to właśnie teraz przetestujemy aparaty, zrobimy zdjęcia, no i sami zobaczycie, jak to wszystko się zmieniało. Pierwsza sceneria, światło dzienne. Tutaj ukazujemy różnicę w tym, ile światła dociera do matrycy aparatu oraz to, w jaki sposób aparaty, telefony odwzorowują kolory. Drugi przypadek, tutaj tym bardziej już widać różnicę w rozpiętości tonalnej, to znaczy wcześniej jeśli mieliśmy niebo, no to tak naprawdę niebo było jasne, cała reszta była ciemna, a teraz mamy piękne zdjęcia z rozpiętością tonalną szeroką. Jeżeli chodzi o selfie, to nie tyle zmieniało się światło, jakość tych zdjęć, ale przede wszystkim kąt, czyli w pierwszej generacji tak naprawdę kąt tego aparatu selfie, jak widzicie, był wąski, później było dużo szerzej. No i słuchajcie, mam tutaj na stole wszystkie telefony, całe 10 modeli, które dzisiaj dla Was odpakowałem i opowiedziałem troszkę o nich, od pierwszej Moto G aż po ostatnie, najnowsze Moto G100. No i widzicie, przede wszystkim na pierwszy rzut oka, jaka jest różnica. Różnica jest oczywiście w rozmiarze samego telefonu. To jest pierwsza Moto G, a to potężne, można by powiedzieć, w porównaniu do tego Moto G100. Chociaż jak widzicie, pomimo że proporcje ekranu się całkiem zmieniły, to proporcje samego smartfona, no nawet można powiedzieć, że pozostają bardzo, ale to bardzo podobne. I co oczywiście jeszcze kolejnego się zmieniło, to rozmiar i rozstaw ramek. W Moto G mieliśmy grube dość ramki, tak samo w Moto G2, G3, G4, G5 i w G6 zaczęło się to już całkiem mocno zmieniać. W G7 tutaj notch, no i oczywiście w G8, G9, G100 bezramkowy, całkowicie bezramkowy design, no i także gesty, którymi możemy sterować menu, przez to, że mamy ten bezramkowy design, tutaj możemy sterować gestami. Także tak to wygląda, to są te różnice, ale odwrócimy smartfony, zobaczymy, jak to wygląda od tyłu. Jako że te telefony miały zawsze oferować jak najniższą cenę, no to od pierwszej generacji Motorola nie mogła sobie pozwolić na szkło, no więc mieliśmy oczywiście materiały syntetyczne. No ale bardzo te telefony bardzo przypominały każde kolejne modele, szczególnie 3 pierwsze generacje, później generacja 4 trochę inna, no i później przy generacji 5 mieliśmy aluminium, plastik i inną wyspę aparatów, no a od generacji 7 mamy już szklane plecki. I znowu tutaj mieliśmy dwie wyspy, zarówno w modelu G6, jak i G7 okrągłe, później rozstaw aparatów w modelu G8 się trochę zmienił, także tutaj przy G7 wcześniej ten czytnik linii wszedł na tylne plecki, w G9 znowu troszkę inny rozstaw aparatu, czytnik linii papilarnych przeniesiony na krawędź telefonu, no i w modelu G100 tutaj również coś nowego, matowe plecki, inna wyspa aparatów, także jak widzicie te tyły chyba zmieniały się nawet bardziej dynamicznie niż te przody. Różnice w rozmiarach
kolorach. Tu mam Moto G1, tu mam Moto G6, no a tutaj mam Moto G100. No, różnice w rozmiarach tych telefonów naprawdę spore. A wy jakie telefony wolicie? Większe czy mniejsze? Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem mniejszych, ale większe też doceniam. A wy jakie wolicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzu pod filmem. Smartfony Motorola są oczywiście znane z gestów Moto. No i oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie telefony z serii Moto G. No i w Moto G1, w Moto G2 nie znaleźliśmy tych gestów, ale już od Moto G trzeciej generacji te gesty były. Ale zobaczcie, tylko w formie tych dwóch, tych najbardziej znanych, czyli gestu karateki, żeby włączyć latarkę albo wyłączyć, i z gestu obracania smartfona, żeby dostać się szybko do aparatu. A już od modelu Moto G4 mieliśmy całą masę tych różnych gestów i tak naprawdę ułatwień w związku z tym, co robimy na naszym smartfonie. Ta lista z modelu G5 i w kolejnych modelach się tylko powiększa, bo to już nie tylko otwieranie latarki, ale chociażby możliwość wykonania zrzutu ekranu za pomocą 3 palców. No i właśnie wykonałem zrzut ekranu. No i co mogliśmy jeszcze robić? Na przykład mogliśmy sobie podnieść telefon, żeby wyciszyć dzwonek, kiedy on dzwonił. To jest taka automatyzacja, która nam się po prostu fajnie robiła. Zresztą ta aplikacja do zarządzania naszym smartfonem Motorola też się, jak widzicie, przez lata całkiem mocno zmieniała. No i taką właśnie drogę przeszła seria Moto G. Od maksymalnie budżetowego, ale używalnego smartfona, jakim była Motorola Moto G pierwszej generacji, do tak naprawdę średniopółkowca, jakim jest Motorola Moto G100 z naprawdę ciekawymi funkcjami, zarówno oprogramowania, takimi jak właśnie Ready for, czy chociażby z bardzo dobrymi możliwościami fotograficznymi, z szerokim wyborem aparatów, obiektywów, jak zwał, tak zwał. Także tak to wygląda, od takiego malucha do takiego naprawdę dużego, porządnego telefonu, którym dzisiaj jest G100. A wy jesteście zaskoczeni, jak to wszystko się zmieniało przez ten cały czas, co właśnie tutaj waszą uwagę najbardziej zwróciło? Dajcie koniecznie znać w komentarzu poniżej, czy chociażby zmiana wyglądu, czy zmiana w aparatach, zmiana w jakości robienia tych zdjęć, czy zmiana w oprogramowaniu. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy chcecie, żebyśmy zrobili więcej takich odcinków, gdzie porównujemy historyczne smartfony danej marki, danej serii do tych, które są nieco nowsze i do tych, które są najnowsze. Także czekamy na wasze opinie. No i bardzo, bardzo będziemy się cieszyć, kiedy pozwolicie, żeby ten materiał rozniósł się po sieci. Także zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie go. Myślę, że wszystkie osoby, które używają smartfonu, czyli tak naprawdę wszyscy my, będą zainteresowani, żeby zobaczyć, jak to się wszystko zmieniło w takim jednym filmie od telefonu z 2013 roku do telefonu z 2021 roku. Myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że wam to się podobało. Mi bardzo się podobało robienie tego filmu i obcowanie z tymi telefonami. Sam nie jestem w stanie w to uwierzyć, że tak naprawdę w tak krótkim czasie tak to wszystko się zmieniło i dzisiaj te telefony no, stały się takimi mini komputerami wszechstronnymi, które po prostu nosimy w kieszeni. Subskrybujcie nasz kanał po więcej materiałów, no i oczywiście wpadajcie także na naszego Instagrama, bo tam o tym wszystkim was informujemy dużo wcześniej niż na YouTubie. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi do was Szakal. Trzymajcie się. Pa, pa!